Tak to już jest, moi drodzy, że praktycznie gdzie się nie pojawię, muszę przywlec jakiegoś grata do domu. Nie inaczej jest w tym przypadku, tym razem przytaszczony z piwnicy od znajomego komputer HP, czyli HP Compaq 6100, jednostka prawie kompletna, wydzielająca zapachy lekkiej stęchlizny, jednak w środku nie stwierdziłem wilgoci, także jest szansa, że będzie działał. Całość trzeba będzie trochę przeczyścić dla lepszego efektu i pozbycia się tych pięknych zapachów. Składanie zacznę od panelu przedniego, który składa się jeszcze z kilku mniejszych elementów. Jak to zwykle ma w zwyczaju HP, na środku tradycyjnie znajduje się zdejmowane logo. Porty USB wraz z włącznikiem przykręcane są do obudowy. Płyta główna zachowała się w bardzo dobrym stanie, dlatego jestem dobrej myśli co do jej kondycji. Jedyne uszkodzenie, jakie tu zauważyłem, to urwany jeden zaczep przy ostatnim slocie pamięci RAM. Na płycie socket 775 obsługujący jedynie procki Celeron D oraz Pentium 4. Maksymalna ilość pamięci w slotach to 4 GB DDR. Obudowa jest dosyć mała, dlatego na pierwszym miejscu trzeba zamontować płytę. Częściowo schowaną za kieszeniami na dyski twarde. Warto przy okazji zajrzeć jeszcze pod radiator zintegrowanej grafiki. Na chipie zostały jedynie skamieniałe resztki termopada. Kawałki wokół rdzenia musiałem zostawić, ponieważ próby ich usunięcia mogłyby się skończyć uszkodzeniem chipa. Tak mocno przyklejone są do powierzchni. Po nałożeniu pasty już mogę założyć ponownie radiator. Podłączenie reszty wtyczek panelu i audio. Na sokecie 775 umieszczę Pentium 4 o taktowaniu 2,8 GHz. Procesor o nazwie kodowej Prescott posiada magistrale 533 MHz. Chłodzenie do tego modelu udało mi się nabyć za 5 zeta. Na co trzeba zwrócić uwagę przy zakładaniu to, żeby wcięcia na radiatorze znajdowały się po stronie kondensatorów. Po umieszczeniu radiatora na swoim miejscu pozostało jeszcze dokręcić całość do procka. I tu powstał mały problem, ponieważ przewód do zasilania wentylatorka okazał się zbyt krótki. Na szczęście jest możliwość przekręcenia go o 90 stopni. Teraz już bezproblemowo mogę podłączyć wtyczkę do płyty. W każdej starej jednostce HP oczywiście obowiązkowo na wyposażeniu wentylatorek obudowy. Pomimo swoich lat wentylatorki w tych komputerach zawsze są bardzo ciche. Moc dedykowanego zasilacza to 350 W.
W slotach pamięci umieszczę dwie kości GoodRAM 256 MB oraz jedną KingMax 1 GB. Ostatnie sztuki zapasów napędów CD i DVD, czyli jeden niestety bez szyldu, drugi natomiast jako zaślepka lub ewentualnie popielniczka. Panel przedni bardzo łatwo montuje się na swoim miejscu. Dysk twardy, który będzie znajdował się w kompie, to Maxtor o pojemności 80 GB. Trzeba go zamontować oczywiście przed założeniem panelu przedniego, ponieważ później może być problem z podpięciem kabelków. Dużym plusem jest obecność złącz ATA oraz SATA, dzięki czemu możemy podłączyć starsze i nowsze dyski. Może trochę za mocna na ten sprzęt, ale ostatnia z kart PCI Express, które mi zostały do wykorzystania bez dodatkowego zasilania. GeForce GT 230. Karta posiada 1,5 GB pamięci DDR2 oraz szynę 192 bit. Jest trochę sporawa, ale zmieściła się na styk, omijając zaczepy kości RAM. A więc nie ma na co czekać i odpalam piwnicznego złomka. Jak na razie powolne zliczanie pamięci RAM. Także trochę przyspieszę ten proces. A więc jak na razie wszystko ok. Cieszę się tym bardziej, że udało się go odpalić i wilgoć go nie uszkodziła. System już zainstalowany na dysku, udało się również zainstalować sterowniki pod Windows XP. Ciekawy jestem, jak teraz będą chodzić na tym sprzęcie gry. Odświeżony i czysty komputerek nie wydziela już dziwnych zapachów. Jak już wspominałem w którymś z odcinków, komputery HP wyróżnia bardzo cicha praca. W tym przypadku jedynie słychać chrobotanie dysku, które potęguje obudowa. Jedyne co mi się nie podoba, to ten radiator od karty prawie dotykający bateryjki BIOSu. Miejmy nadzieję, że aktywne chłodzenie trochę go ostudzi i nie będzie fajerwerków podczas grania. Na atrapę napędu również znalazłem zastosowanie. Drugi natomiast działa bez problemu, dlatego też za chwilę będę instalował i testował gry. Na rozgrzewkę Flatout 2. Na maksymalnych ustawieniach mojego skromnego monitorka warsztatowego w rozdzielczości 1024x768 fraps zatrzymał się na 60 fps. Prawdopodobnie trzeba by jeszcze odblokować klatki w ustawieniach. W Battlefield 2 natomiast wynik balansował pomiędzy 80 a 90 klatek.
Call of Duty 4 wypadło już słabiej, ponieważ w niektórych momentach wynik spadał do 20-30 fps. Tak więc piwniczny komputerek z piwnicy trafił na strych. Dawałem mu marne szanse, ale fajnie, że jeszcze powalczył i udało się go ożywić. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!